Cześć wszystkim! Znowu ja, nowy tydzień, nowe piosenki, tak jak zresztą w zeszłym tygodniu. To zaczyna już wchodzić powoli w moją rutynę. No i tym razem znowu będą 3 piosenki. Myślałam nad 4, myślałam, że jeszcze dzisiaj zaliczymy piosenkę Francji, ale wolę jednak trzymać się 3 piosenek, że to będzie optymalna ilość, jeżeli chodzi o piosenki. Także dzisiaj będą 3. Gdzie znowu wszystkie były wytypowane w tą poprzednią sobotę. Znowu sobota była tak zwaną Wielką Sobotą, ponieważ było znowu dużo narodowych preselekcji i finałów zwłaszcza. Były znowu 3 finały narodowych preselekcji. Tym razem finały narodowych preselekcji były w Litwie, w Armenii i w Norwegii. I od razu zaczniemy sobie od Litwy, którą w tym roku będzie reprezentował zespół The Roop z piosenką On Fire. I są oni 3-osobowym zespołem, który gra muzykę popową, rockową, indie, czyli tą niezależną. I pomimo tego, że są zespołem od 2014 roku, każdy z członków ma jakieś doświadczenie muzyczne z lat wcześniejszych w przemyśle muzycznym. I właśnie oni wygrali swoje preselekcje w Litwie. I według nich On Fire jest piosenką, która, że tak powiem, głównie opisuje emocje takiego podekscytowania, bycia takim pełnym energii i takiego podniecenia. I dlatego chcę od razu przejść do piosenek i od razu do oceny, także zaczynamy z piosenką The Roop, On Fire, którzy będą reprezentować Litwę. Dawać. The heat is getting higher. I feel that I'm on fire. Nice. World is my desire. O jest! O jest! Świetny ten beat zmieszany z basem. Właśnie jest taki głęboki. I ten hi-hat. I właśnie to taka gitarka taka lekka, ale nadająca rytm. O! Choreografia jest! Okej. And I'm ready for some fun. Fun. Vogue. Fajne skoordynowanie tego syntezatora albo tam keyboardu z tymi chórkami na wysokich dźwiękach. Fajnie pewnie to brzmiało. Okej. To jest fajny element występu. To powinni przenieść do Rotterdamu. Ten czerwone tło i ich sylwetki są prawie że czarne. No i oczywiście Fire, tak, okej. To jest jedna z lepszych propozycji Litwy od ostatnich paru lat, naprawdę. To jest coś ciekawego, innego, bo ostatnimi czasy to byli bardzo tacy... Bardzo średnie mieli te propozycje, oprócz Ijewy, ponieważ ona miała taką typowo chwytającą za serce balladę i to po prostu zagrało ludziom na emocjach, ale tak to mieli takie dość średnie propozycje, a to jest wyróżniające się na pewno. Bardzo, że tak powiem, ciekawe elementy są w tej piosence. Jego wokal jest taki po prostu okej. Jak dla mnie nie jest niczym wyróżniającym się, on też nie śpiewa nie wiadomo jakich dźwięków, żeby to miało zrobić na kimś wrażenie. On się bardziej skupia na przekazaniu jakby tekstu. I też się skupił na tej swojej choreografii, która była troszeczkę zabawna, ale jak dla mnie, jeżeli piosenka ma być o ekscytacji, byciu pełnym energii, to jak najbardziej pasowała ta choreografia. Jak dla mnie, fajne były elementy instrumentalne tej piosenki, tak jak już mówiłam w trakcie słuchania. Bardzo mi się podobał ten element, jak weszły te chórki na to takie tak na wysokich dźwiękach. Do tego korespondował keyboard, czy tam dźwięki syntezatora. Naprawdę to brzmiało tak, widać, że to było zamierzony cel, żeby to właśnie tak ze sobą korespondowało na tych wysokich dźwiękach. Fajny był od samego początku utrzymany beat na tej gitarze, takiej znaczy może nie przytłumionej, a na takich krótkich dźwiękach, tylko nie, że to się jakoś mega rozkręciło. Też bardzo mi się podobało połączenie właśnie basu z perkusją, że to też właśnie takie było
konstant. Potem doszedł ten hi-hat jeszcze, który jeszcze nadawał tempa. Co do występu jako tak wizualnego, to tak jak powiedziałam, choreografia jak dla mnie bardzo pasująca, jeżeli chodzi o tekst piosenki. No na pewno jest on spójny, no bo tam są te dominujące kolory tego czarnego, białego i czerwieni, więc dla mnie to widać, że jest przemyślany występ. Wiadomo, że ta choreografia wchodzi tylko na ten moment instrumentalny w refrenie, więc też jest fajne. Jego attitude, jego nastawienie na scenie, te jego pozy były super według mnie. Ta jedna z tą ręką, tak jak w Vogue normalnie. Naprawdę mi się podobało. Czy oceniam to na super 10 na 10? Nie, bo nie uważam, że to jest nie wiadomo jaka piosenka też. Jak dla mnie to jest piosenka, która bardzo prawdopodobnie że się dostanie do finału. Jak dla mnie to było takie 7 na 10 mi się wydaje, takie, że tak powiem, to jest w tej górnej stawce, mi się podobało osobiście, ale to też nie jest nic nadzwyczajnego, więc 7 na 10 wydaje mi się taką odpowiednią ocenę. Teraz przejdziemy do Armenii. Armenię w tym roku będzie reprezentować Athena Manoukian z piosenką Chains on You. Wygrała ona też swoje narodowe preselekcje, uzbierała 168 punktów, z czego 60 od międzynarodowego jury, 58 od jury telewizji armeńskiej i 50 od publiczności. Sama Athena jest na rynku muzycznym armeńskim od 2007 roku, wtedy brała udział w jednym z ichniejszych talent show i od tamtej pory spełniała się muzycznie. Jest ona pochodzenia grecko-armeńskiego i już w 2015 i 2016 roku były pogłoski, że może będzie ona reprezentować albo Grecję, albo Cypr. Ale w tym roku wzięła udział właśnie w preselekcjach armeńskich i wygrała, więc będzie ona reprezentować Armenię. Nic nie znalazłam na temat tego, o czym jest piosenka, ale zaraz po prostu jej posłuchamy, zobaczymy w ogóle co to jest, jaki to jest gatunek muzyczny, bo też nie wiem. Athena Manoukian, Chains on You. Diament. I ona na tronie, kurde, królowa. Taka trochę melorecytacja, trochę rapu. O, to the top ją podnoszę. Brokat. Coś w tym roku mają obsesję na punkcie brokatu. Nasi uczestnicy. O kurde. Chains on. I'm speechless. Jeszcze ta korona, nie. O kurczę. Znaczy, jak są te momenty wokalne, no to jeszcze się broni jakoś, bo ona ma taką typową, mocną barwę głosu, jasną, kobiecą. No ale no, powiedzmy sobie szczerze, że ten tekst jest no słaby. Chains on. W ogóle ci tancerze niby tacy wczuci są, że się wczuwają w ten występ, ale wyglądają tak, jakby nie chcieli być na tej scenie. O, flip. No i fajnie, tak, oczywiście. O nie, Armenia, co robisz? Nie! O nie. Myślałam, że nie będzie takiej piosenki, która będzie mi się mniej podobać od Czech, ale to jest kandydat na to, naprawdę. Przynajmniej jak na razie. Miałam wrażenie, że wszyscy na widowni mieli taki wewnętrzny cringe i po prostu patrzyli na to takie świerszczyki teraz powinny takie... No właśnie. No jedyny dobry moment jak dla mnie to jest właśnie moment, w którym ona śpiewa rzeczywiście. Taki jakby ten moment przed refrenem, ale no kurczę, laska, nie. No nie. Moment, w którym ona właśnie próbuje rapować, to brzmi bardziej jak melorecytacja, ale tak bardzo słaba próba rapowania. I to Chains on you. Nie, jeszcze raz nie podoba mi się to w ogóle. Ja rozumiem, co ona próbuje zrobić, bo ona próbuje wyjść na taką silną, niezależną kobietę, że jestem femme fatale i po prostu wszyscy faceci są u moich stóp i tak dalej. Mnie się to nie podobało, nie potrafię ocenić tego wyżej niż 3 punkty. Nie potrafię. O Boże, jeszcze w ogóle to takie podejście do siebie takie dość narcystyczne, kurde, tutaj diamenty w tle, tutaj
tron, korona. I tak jak powiedziałam w trakcie oglądania, nawet tancerze wyglądali, jakby nie chcieli na tej scenie być. Przejdźmy dalej, Boże Święty. To przejdźmy teraz do jednego z moich ulubionych krajów na Eurowizji, czyli Norwegii. Mój ulubiony do tej pory zwycięzca to jest Aleksander Rybak z piosenką Fairy Tail. To jest jedna z moich ulubionych piosenek eurowizyjnych i to jest jeden z moich ulubionych zwycięzców eurowizyjnych. I w tym roku ich Melody Grand Prix wygrała wokalistka Ulrike z piosenką Attention. Co ciekawe, Ulrike brała już udział w tych preselekcjach w 2017 roku i doszła do finału, ale niestety nie udało jej się wygrać. Ulrike Brandstorp jest wokalistką, ona jest aktorką teatralną w Norwegii, także też jestem bardzo ciekawa i dość dużo od niej oczekuję wokalnie, bo skoro jest już aktorką musicalową, to musi mieć ogromny talent wokalny. Także nie przedłużajmy. Ulrike, Attention, błagam Norwegio, popraw mi humor po tej Armenii. O, Jezu, od razu sekcja strunowa, to już mnie od razu chwyta za serce. I find myself longing for attention. I know I may have hurt someone I love along the way. Aha, słychać ten jej wokal już. Na samym początku w ogóle. Podoba mi się ten taki trochę zwolniony rytm. Crazy things I do. Jak ładnie on na tym rejestrze głowowym śpiewa, o Jezus. Why do I think it's okay not being me 'cause of you? To get your attention. I fool myself. A, ona ma taki wybieg tam. Wow, dobre. Crazy things I do. Wejdź bardziej na ten pełny głos, chcę tego posłuchać. What do you want me to say? What do you want me to do to get your attention? Fire. Wszyscy fire. Znaczy to nie było złe, to była po prostu taka, no znowu ballada. I mam wrażenie, że nawet, mimo że ona miała te momenty, że wchodziła na ten pełny głos i miała ten moment w bridge'u, że ona tak śpiewała, miała ten długi dźwięk, że wychodziła coraz wyżej, jeszcze ten ogień i w ogóle i tak dalej. I potem ta ściana tych iskier, wszystko złote, piękne, nie i tak dalej, ale jak dla mnie to takie, trochę się zapiął. I fakt, tu jest melodyjnie, tu jest po prostu ale mam wrażenie, że czegoś mi tu brakuje, mam wrażenie, że trochę za dużo ona śpiewa na tym rejestrze głowowym, mimo że pięknie na nim brzmi, bo brzmi na nim pięknie. Niby tu wszystko jest na swoim miejscu, jest ta sekcja strunowa, ona ma piękny wokal i w ogóle cała ta kompozycja jest po prostu poprawna jak dla mnie, ale nie ma tutaj niczego ani odkrywczego, ani nie ma niczego takiego, żeby chwytało mnie za serce. Trochę Norwegia poszła na łatwiznę, bo dla mnie troszeczkę, jeżeli ballada nie ma w sobie takiego efektu wow, ani nie ma po prostu tak, że cię od razu od początku do końca trzyma w nastroju, to dla mnie to jest pójście na łatwiznę. Ja mam wrażenie, że osoby, które wysyłają takie piosenki, myślą tak, o, to będzie łapać za emocje i na pewno zdobędziemy dużo punktów. A nie, niestety nie. Ballady są... Niestety, ale na Eurowizji ballady często wypadają na nudne utwory i po prostu ludzie mają ich dość i to jest właśnie ten problem. Wiecie co? Ja temu daję 6. Nie. To jest bardziej już dla mnie na poziomie Samantytiny niż Blasa, bo jednak Blas mi się trochę bardziej podobał. Mimo tej wysokiej nuty. Nie rozmawiajmy o tym. Ale nie, 6 na 10. O mój Boże, ten odcinek był jednym wielkim zawodem dla mnie, oprócz pierwszej piosenki. Pierwsza piosenka była taka, po prostu, przyjemna do posłuchania i na razie, na ten moment, jak dla mnie, jest ona w stanie wyjść do finału.
Pozostałe dwie, o Jezu, zwłaszcza Armenię. No. Najchętniej bym o tej Armenii w ogóle już nie mówiła, ale no muszę. No 3 na 10 to jest po prostu jak dla mnie klapa. No i jeszcze ta Norwegia, która niby była w porządku, ale wciąż dla mnie jest jednym wielkim zawodem i uważam, że Norwegia nas stać na o wiele więcej i już pokazywali to podczas poprzednich edycji konkursu, ale jestem zła na nich, jestem zła na Armenię, tylko Litwa ratuje ten odcinek. Nie, Litwa mi ratuje ten odcinek, a te pozostałe dwie iście już do domu, naprawdę, nie podobało mi się. Ale jestem zła. No dobra. Nadal moje top 3 się nie zmienia, oprócz tego, że ex aequo mamy Włochy z Litwą, czyli na pierwszym miejscu mam dalej Australię, potem na drugim miejscu Albanię i na trzecim mam teraz właśnie Włochy i Litwę. Na pewno w następnym odcinku będę oceniać Francję i Belgię. Nie wiem, co będzie trzecią piosenką, czy to będzie piosenka, która jakaś wyjdzie w sobotę, czy już poczekam na naszą polską. Zobaczymy, dajcie mi znać, czy wolicie obejrzeć właśnie w odcinku tak jak idą po kolei piosenki, tak mam je oceniać, czy może, żebym właśnie połączyła tam Francję, Belgię i Polskę, czy w ogóle dla Polski powinnam według Was nagrać osobny odcinek, bo to jednak jest nasz kraj i szczerze mówiąc to są jedyne preselekcje, które oglądam, także dajcie mi znać, co chcecie właśnie, w jaki sposób chcecie to obejrzeć. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania, tam do komentowania zwłaszcza, błagam, bo ja najbardziej lubię czytać te Wasze komentarze i w ogóle Wasze opinie. No i to już wszystko. Do zobaczenia!